Dzień dobry. Dziś jest wtorek, 25 października 2022 roku. Imieniny obchodzą Kryspin, Bonifacy, Chryzant oraz Daria. Nadajemy z Gdańska, gdzie dziś 12 stopni Celsjusza i częściowe zachmurzenie. Blok BTC numer 760 155. Bloków do halvingu pozostało 79 845. Ja nazywam się Róża Wiamentowska, a ze mną jest Łukasz Żeligowski. Cześć. A to jest kwadrans z Kangą numer 120. Dajcie znać, jak nas słychać, jak nas widać. Napiszcie nam również, skąd nas oglądacie. I co bardzo ważne, udostępniajcie ten materiał, subskrybujcie, niech się niesie. Standardowo, Łukasz, pytanie do ciebie. Co robi murarz z elektrykiem na scenie? Nie wiem. Budują napięcie. Dobrze. Badumc. Jedyne słowo, jakie miałem, to, że prezentują. Ale nie mogłem połączyć. Słuchajcie, zanim Róża zadasz mi sakramentalne pytanie, co na rynkach, to ja chcę tylko powiedzieć, że dzisiaj mamy kilka niespodzianek i uwaga, to jest bardzo ważne, zostańcie z nami do końca, bo będzie coś bardzo, bardzo fajnego, taka mała, przyjemna niespodzianka na sam koniec, także zostańcie. Na koniec niespodzianka, a na początek w zasadzie też niespodzianka, ponieważ zanim ja zadam ci jeszcze to pytanie, to oddam głos do studia w Warszawie, gdzie Sławek właśnie jest teraz z kilkoma również osobami z Kangi na 24. Forum Bankowym. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Nadajemy z Warszawy, z hotelu Westin, gdzie jesteśmy na 24. Forum Bankowym. Razem ze mną jest Elżbieta, jako reprezentantka Kangi. Również jest Kamil. Kamil, machnij tutaj do kamery. Mamy też Maćka Grzegorczyka. Jesteśmy w czwórkę, żeby wejść do tej jaskini pełnej lwów, po to, żeby budować sojusze i przygotowywać się na przyszłość. Trzymajcie kciuki, bo spodziewamy się bardzo dużo po tym wydarzeniu. Niech Kanga będzie z Wami. Pozdrawiam. Cześć. No tak, cały Sławek. Jesteśmy jedynymi reprezentantami krypto na tym forum, tak. Także wielki zaszczyt móc prezentować całą branżę na takim dużym zjeździe. Tak, bardzo, duża rzecz. Bardzo fajnie. Cieszymy się, to bardzo duże dla nas wyróżnienie. No dobrze, to w końcu mogę ci zadać te pytanie. Powiedz, co się dzieje w tej chwili na rynkach? Bryndza. Znaczy, śledziłem dużo wpisów analityków i generalnie mogę powiedzieć, że wszyscy są zgodni co do jednego. Albo wzrośnie, albo spadnie. I to jest wszystko, co można powiedzieć. Bitcoin cały czas w takim trendzie bocznym, chociaż mieliśmy przedwczoraj taki dosyć gwałtowny wzrost o $300 podskoczyło w bardzo krótkim czasie, co spowodowało, że zostały zlikwidowane shorty, czyli lokaty shortujących na ponad $10 milionów, tak w ciągu 1 godziny. Nie jest to nic jakiegoś strasznie dużego, no ale warto odnotowania w tym tak nudnym okresie Bitcoina, bo faktycznie jest nudno. To znaczy wykres nam się bardzo spłaszczył. Faktem jest, że jesteśmy czy rynek jest bardzo napięty, bo każdy wyczekuje tego, w którą stronę ruszy. Są analitycy, którzy mówią, że to jest kwestia kilku dni, nawet może tygodni, żeby zaobserwować bardzo dużą zmianę. Natomiast czy pójdzie w górę, czy pójdzie w dół, tego nie jest w ogóle. Ja nie potrafię tego przewidzieć. Wszyscy moi analitycy nadworni, których czytam i słucham, to mówią w tej chwili różne rzeczy. Czyli szklana kula nieco zamglona. Tak, nieco zamglona. No, na pewno pojawiają się głosy, które mówią o tym, że w tym roku jeszcze zobaczymy $80,000 na Bitcoinie, więc to byłoby coś ciekawego, ale są też takie głosy, które mówią nie, $12,000 i to wkrótce. Ku której się skłaniasz bardziej? Ja jestem optymistą, więc ja oczekuję, że będzie 80,000, to jest moje marzenie, ale przygotowany na 12 też jestem, bo warto wtedy przy takiej przecenie dokupić. Na pewno na początku listopada mamy zebranie Fedu, będą panowie gadali znowu ze sobą i mówili, czy podnieść stopy, czy nie.
Przypominam, że te podniesienie stóp no, dla nas będzie, mówię, dla rynku krypto będzie trudne, no bo to oznacza, że dolar będzie dalej mocny, nie będzie dodrukowania, nie będzie rozluźnienia tej polityki monetarnej, a to może spowodować, że niestety faktycznie będą spadki na Bitcoinie. Z drugiej strony, jeżeli Fed wyśle sygnał, już koniec, już nie podnosimy stóp, może nawet rozluźnimy trochę tą naszą politykę monetarną, no to wtedy na pewno będziemy widzieli wzrosty, chociaż ostatnio rozmawiałem ze znajomym, który działa głównie na takich klasycznych rynkach amerykańskich, to powiedział mi, że jego zdaniem Stany bardzo dobrze się trzymają, mają bardzo dobre zyski w tej chwili ze sprzedaży ropy, ze sprzedaży gazu, tak, to jest olbrzymi zastrzyk finansowy dla Stanów. Co prawda no, w nieruchomościach może będą jakieś spadki, może jakieś biznesy małe poupadają. Tak, to jest cena, jaką trzeba zapłacić, ale generalnie Stany no, idą w tej chwili jak burza i nie należy spodziewać się jakiegoś zmiany. To znaczy ja sądziłem, że w Stanach może się coś tam złego dzieje, a on twierdzi, że nie, właśnie jest bardzo dobrze. No tak, no, giełda spadnie, ale była napompowana, coś tam też, nie ma się co martwić w ogóle, zero problemu, gospodarka Stanów nabiera rozpędu. Zobaczymy, kto ma rację. No dobrze, było trochę o cenie Bitcoina, a powiedz mi, co z ceną Ethereum? No Ethereum ku rozpaczy większości osób, z którymi rozmawiałem, to nie chce wzrosnąć. Merge przecież się udał, a tutaj cena nie idzie. Spalanych jest bardzo dużo etherów. Powinniśmy widzieć faktycznie jakieś wzrosty, a tu niestety nic się takiego nie dzieje, więc znowu, no, powiedziałbym, że to wszystko to jest, czy winna temu jest aktualna sytuacja ekonomiczna, jednak Bitcoin jeszcze nie jest powszechnie rozpatrywany jako taka bezpieczna przystań. Może to i dobrze, bo gdyby był bezpieczną przystanią, to nie zapewniałby nam jakichś kilkukrotnych wzrostów, a tak, jeszcze cały czas jest możliwe, że dużo wzrośnie i będzie można sporo zarobić, ale oczywiście to nie jest porada inwestycyjna. To samo dotyczy oczywiście Ethereum. Też ludzie jakoś nie mogą się przekonać do tego, że to może być dobry walor. Zamieszanie wokół definicji Ethereum jako papieru wartościowego trwa. To też nie sprzyja, ale generalnie powiedziałbym, że nastroje są raczej optymistyczne. To znaczy nawet ci, którzy wieszczą spadki, oni to mówią w kontekście optymizmu, to znaczy mówią, że będą spadki, będzie można obłowić się, kupić kupę krypto i potem znowu zarobić. Także polecam też takie myślenie, nie ma co tutaj załamywać rąk. Dobrze. A powiedz mi, co się ostatnio działo w kontekście sprawy z Celsiuszem? Już ucichło coś nowego? Tak, Celsiusz tutaj zaskakuje. Mówiliśmy o tym w sobotnim programie No Comment. Polecamy, jak ktoś nie widział. Tak, oczywiście. No i zachęcamy do kliknięcia w klawisz subskrybuj, dzwoneczek, tak żeby dostawać więcej informacji, jak tylko pojawia się coś ciekawego, a dużo nowości będzie niedługo. Ale wracamy do tego Celsiusza. No tutaj wyciekła lista wszystkich osób, które miały środki Celsiuszu. Nie tylko lista imienna, ale również ze stanem konta. I no, słuchajcie, polecam, jeżeli ktoś jest ciekawy, można zajrzeć pod kołdrę i popatrzeć, kto ile i jakich środków zablokował. No, kto ile stracił? Tak, no właśnie, kto ile stracił i co mówił w tym czasie, gdy on inwestował, bo to też jest ciekawe. Kilka nazwisk jest znanych, nawet z polskiej sceny, więc no, studiuje się to dosyć ciekawie, ale jak to się stało, że ta lista wyciekła? Otóż się okazało, że wraz z wnioskiem o upadłość musiała być załączona lista wszystkich wierzycieli. No i tak oto ta lista jest po prostu publicznie dostępna, to nie jest jakiś wyciek, jakiś błąd, tylko to jest po prostu opublikowanie. Tam
pojawił się pewien problem związany z bezpieczeństwem danych osobowych, bo się okazuje, że to, co zrobił sąd w Stanach, to jest niezgodne z przepisami na przykład RODO i teraz tutaj się pojawiły pewne napięcia. No zobaczymy, jak to będzie, czy Unia Europejska ma w ogóle jakąkolwiek siłę przebicia, w co w tej chwili akurat bardzo, bardzo wątpię. Czy ty patrzyłaś, czy jesteś na liście Celsjusza? Tak, tylko szybko musiałam przelecieć. No, okej. Czyli rozumiem, że lektura przed snem polecasz. Tak, można bardzo ciekawa. Popatrzeć sobie właśnie, szczególnie zestawić to jakieś znane nazwiska z tym, co te osoby mówiły w tamtym czasie, gdy inwestowały. To bardzo, bardzo intrygujące. Dobra, to polecamy research. I powiedz mi, co tam na Mecie się dzieje, co tam Facebook? Tak, taka troszeczkę mnie zszokowała taka informacja. Otóż powiedz mi, albo może powiem tak, jeden inwestor napisał list taki otwarty do Zuckerberga, w którym bardzo mocno krytykuje go, że tak olbrzymie kwoty inwestuje w Metaverse. Olbrzymie kwoty, zamiast inwestować w sztuczną inteligencję, to on inwestuje w Metaverse. No i to wywołuje bardzo duże niezadowolenie. Powiedzmy, wszystko jest takie oczywiste i nic ciekawego. Jedyna rzecz, która przykuła moją uwagę, to kwota. Czy wiesz, ile jest czy ile Mark Zuckerberg rocznie chce przeznaczyć na rozwój metaversu? Strzel kwotę. Oj. 10 do 15 miliardów dolarów. To bym tak o połowę mniej dała. No to nieźle. Olbrzymia kwota, faktycznie duża inwestycja, wielkiego ryzyka, bo wydaje mi się, że to cały czas jest coś takiego bardzo, bardzo wczesnego, no ale okej, no może kto nie ryzykuje, nie zarabia, ale aż tyle to jest chyba za dużo. Słyszałam, że Meta wypuściła swojego inteligentnego bota, który już po jakimś czasie był na tyle inteligentny, że zaczął krytykować Zuckerberga za jego podejście do metaversu, także kiedy twój własny bot cię krytykuje, to wiedz, że coś się dzieje. Tak, to bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Powiedz mi, jeżeli chodzi o Kangę, czy mamy jakieś informacje? Tak, jak najbardziej. Ci, którzy śledzą nasze komunikaty, to już wiedzą, że dzisiaj odbędzie się AMA na Telegramie z przedstawicielami projektu Kitsumon, którzy będą mieli sprzedaż u nas w czwartek ze swoimi NFT. Także jeżeli ktoś ma jakieś pytania, chce się dowiedzieć więcej, to zapraszamy dzisiaj o 16:00 na nasz kanał. A jutro rusza, jak zawsze, aukcja dla głównie dla hodlerów KNG, którzy mogą jeszcze przed sprzedażą sobie swoje NFT zgarnąć. Mogę też zdradzić, że to nie jedyny projekt, który się pojawi w tym tygodniu u nas, także śledźcie dzisiejsze komunikaty, bo już dzisiaj ogłosimy, co dokładnie się jeszcze u nas pojawi. I jeszcze coś dla fanów MMA. Gala Fame się zbliża, 16:00, już niedługo, za niecałe 2 tygodnie. No i po pierwsze, przypominamy, że tak jak na poprzedniej gali, płacąc tokenami Fame, dzięki naszej bramce płatności KangaPay, możecie je zgarnąć 10% taniej, swoje pay-per-view. A dodatkowo, jeżeli będziecie z nami przez następne tam właśnie niecałe 2 tygodnie, to na Kandze pojawi się dużo konkursów, w których będziecie mogli to zgarnąć za darmo. I nie tylko to, także śledźcie, bo naprawdę jest co, będzie się działo. Okej. Czyli follow the news. Dokładnie, tutaj faktycznie trochę jesteśmy podekscytowani, bo ten okres tutaj końca roku, czyli listopad i grudzień, będzie bardzo intensywny na Kandze, będzie bardzo dużo dużych nowości, także zachęcamy do tego, żebyście tutaj byli czujni, bo można przegapić fajne okazje. Nie zapadajcie w sen zimowy. Tak, w żadnym wypadku. Przypominam, zostańcie z nami jeszcze do końca, bo na koniec będzie mała niespodzianka. A teraz powiedz mi, czy mamy wyniki konkursu? Mamy wyniki konkursu. Mamy kolejnego snajpera. Wygranym naszym jest Tomasz Kulas. Pomyłka zaledwie o $11. Dzisiaj o 9:00 kurs wynosił 19
335, a Tomasz podał 19 324 i zgarnia aż 38,4 kangi, ponieważ ostatni odcinek zgarnął dużo lajków, także gratulujemy. Super, super. Przypominam, że my dajemy nagrodę temu, kto najlepiej wytypuje cenę. Dzisiaj, jutro i pojutrze można typować jeszcze cenę, pisząc w komentarzu pod tym filmem #kwadrans z kangą 121 tym razem i kwotę w dolarach, jaka będzie za tydzień we wtorek o 9 rano. Oczywiście na Kandze, więc to jest nasz wyznacznik. Zachęcamy do tego, żeby brać udział, a nagroda to jest 10% łapek w górę pod tego kwadransu, który teraz leci, czyli warto klikać, bo dajecie komuś większą wygraną. Zachęcam. Ja bym nie pogardziła prawie 40 kangami, więc... No, to jest prawie $100 teraz. Tak No, jest. Kanga pnie się do góry. No, jedna jeszcze rzecz. Mamy kilka takich rzeczy na Kandze, które się zmieniają. Mówiliśmy o tym już, o tych zleceniach cyklicznych. One w tym tygodniu się pojawią, także bądźcie czujni. Będzie można włączyć sobie automat, który będzie za nas kupował po prostu na przykład raz na miesiąc, albo raz na tydzień, albo raz na minutę, zależy jak sobie ustawimy. Będzie kupował na przykład token KNG i w ten sposób będziemy mogli pomalutku sobie skupować z rynku, nie zaburzając, nie podnosząc za bardzo ceny, więc myślę, że warto coś takiego sobie uruchomić. Do tego wielkimi krokami zbliża się też nowa odsłona naszego Launchpadu, ale to jeszcze nie teraz. Patrzę na listę zmian, jaka była, bo chciałem o kilku rzeczach jeszcze powiedzieć. Co można, a co nie można, już powiem. Tak. Były małe poprawki związane z KYC i KYB, zrobiliśmy dużo takich wydajnościowych zmian, ale najważniejsze to są właśnie te zlecenia cykliczne, no i te nowe projekty, o których mówiliśmy. Też rozesłaliśmy NFT-ki Klex Academy, więc można było już otrzymać taniej niż gdzie indziej i dostali 2 NFT-ki, ponieważ było małe opóźnienie i projekt stwierdził, hej, wynagradzamy, faktycznie nasza wina, nie chcemy tutaj jakoś zaburzać tego naszego community, chcemy być fair. No i jeszcze jedna ważna rzecz, w zeszły czwartek wprowadziliśmy POS ETH, czyli jest rynek KETH, czyli kangowe ETH, które reprezentuje ETH 2.0. Do ETH można kupić albo sprzedać i jeżeli mamy KETH, to możemy je zestejkować i zarabiać KETH, które później możemy sprzedać na przykład na rynku. Więc zapraszamy. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa rzecz. I teraz myślę o tej najważniejszej, nie wiem jak ją zapowiedzieć. No, to może powiem tak, słuchajcie, jutro odpalamy, dzisiaj. Jutro było wczoraj, czyli dzisiaj. Dzisiaj odpalamy depozyty BUSD i nic więcej nie powiem. Nic więcej nie będę mówił. Dużo osób pytało się o Matika i staking Matika. Przedłużamy, ale będzie jeszcze trwał. Zachęcamy do stakeowania Matika. Można całkiem dobry procent zarobić, a przypominam, że w czasach bessy albo takiego marazmu najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to właśnie stakeować coiny, żeby mieć ich więcej na sprzedaż, gdy już będzie hossa. A u nas wybór dość szeroki, tak, jeśli chodzi o staking. Zgadza się, bardzo, bardzo duży. Jeszcze chciałem, jeśli mogę, jedną Jasne. rzecz. Róża, widziałem ostatnio film opowiadający historię Changpenga, czyli założyciela Binance, czyli pana Ch. I muszę powiedzieć, że historia nie jest jakaś wybitna, jakaś tam strasznie, niemniej jednak pokazuje, że no jednak na samym początku w tym krypto to większość ludzi to ludzie z IT, choć teraz już tak nie ma. Changpeng pochodzi z Szanghaju
i w wieku chyba 12 lat emigrował z rodzicami do Vancouver, do Kanady. Studiował oczywiście informatykę, czy computer science, no i miał bardzo dobrą pracę, bardzo dobrze mu się żyło, ale w 2005 roku postanowił porzucić tą pracę i słuchaj, poleciał do Szanghaju i tam zaczął rozwijać swój startup. W ogóle nie związany z krypto. Niemniej w 2014 roku, jeśli dobrze pamiętam, jednak chwycił go bakcyl właśnie Bitcoina i dokonał pierwszych zakupów i zgodnie z tą informacją, która tam w tym filmie jest podana, sprzedał wszystko, co miał. Dom, samochód, wszystko, co miał i za wszystko kupił Bitcoina po średniej cenie $600. Kilka tygodni czy miesięcy później Bitcoin zaczął kosztować $200, więc myślę, że ciśnienie miało dosyć duże, no ale jak to tam powiedziano w tym filmie, wierzył w technologię i stwierdził, że musi urosnąć. No i urosło, tak? W 2017 wystartowało Binance, teraz to jest 5 lat już giełda liczy sobie, no i jest jedną z największych giełd na świecie, także udany. Gość z nerwami ze stali. Tak, to na pewno. no, uważany za najbogatszego człowieka w krypto. Nie wiem, czy to prawda, ale taka teza była postawiona w tym filmie. Zachęcam, znajdźcie sobie filmik na YouTubie, można ciekawą historię sobie usłyszeć. To co, chyba pora na niespodziankę. Bo już jest, tak zbliża nam się niepewności. Tak, słuchajcie, nie wiem, czy wiesz, Róża, mamy taką nową funkcjonalność jak nagrody. Różne projekty mogą przyznawać nagrody. Jeżeli ktoś chciałby rozdawać nagrody w tokenach krypto, proszę, niech się do nas zwróci, do customer supportu, wyjaśnimy, jak można korzystać z tej funkcjonalności. Rzecz bardzo wygodna. Łatwo można zrobić jakiegoś airdropa, albo można na przykład nagrodzić jakichś swoich członków, czy nie wiem, gości, którzy odwiedzają. I my mamy teraz dla was taki prezencik. Bo wiem, dokąd to zmierzę. Tak, słuchajcie, zaraz pojawi się QR kod, który należy zeskanować przy pomocy aplikacji mobilnej. Tam w menu, po zalogowaniu w menu mamy nagrody, czyli hamburger i jak klikniemy w hamburger, to mamy nagrody i tam na dole będzie skanowanie kodu. Zachęcam, żeby zrobić to teraz. Nie wiem ile, ale kilka osób, które pierwsze to zrobią, dostaną 10 KNG, także zapraszam. Można już ja też mogę? zrobić. Nie. To jest taka wyjątkowa okazja. Chcieliśmy się pochwalić tą nową funkcjonalnością. Nagroda jest do odebrania właśnie w zakładce nagrody i tam można sobie wziąć te 10 KNG, jeżeli oczywiście kod jeszcze działa. No to szczęśliwcy, dajcie nam znać w komentarzu, jak wam się udało. Tak. Czy ktoś zdążył, albo kto zdążył, pewnie teraz nie piszą komentarzy, bo wszyscy skanowali kod, nie? Dokładnie. Tak było. Dobrze. Potem będziemy czytać. Pozdrawiamy z tego miejsca oczywiście Sławka i zespół cały w Warszawie jeszcze raz. Tak cieszymy się, że godnie nas tam reprezentują. Czekamy na zdjęcia. Tak, no, na nagrania i jakieś szczegółowe informacje. Tak Mam nadzieję, że wrócą tutaj z jakimiś naprawdę super newsami. No a my cóż, chyba się żegnamy. No chyba tak. Bardzo miło było, Róża. Ja Dziękuję. również. Dziękuję wszystkim i życzę dobrego tygodnia.